Lat 90. eksplozja wolności, wreszcie oddech podusznym jak smog PRL-u. Wyklęte tematy seksu czy nagości zaczęły się pojawiać na okładkach wielu. Moralny zamordyzm i cenzura znikły, może i na chwilę. Masz w tym sporo racji. Jednak w pewnych tematach postęp był dość nikły, we wstydzie czy milczeniu, brakach w edukacji. Ekscytacja seksem wybuchła w narodzie, Bardziej bunt niż okazja do serio rozmowy o bliskości, o własnych potrzebach czy zgodzie. Polak na te tematy nie był wciąż gotowy. Nasza seksualność jest jak brudne morze, to groźna mieszanka wstydu, lęku, mitu. Niechaj edukacja nam wiarę wspomoże, a wtedy każdy Polak aż krzyknie z zachwytu. Rewolucję może jakąś się zrobiło, ale bardziej w sensie formy niźli treści. Społecznie, kulturowo nic się nie zmieniło, chociaż już minęło lat ponad 30. Powstały podcasty, blogi, poradniki. Seks stał się powszechny w przestrzeni publicznej, lecz pod względem wiedzy mizerne wyniki. Głupota w tej materii w formie ikonicznej. Często preferencje mylą z orientacją, tu potrzebna solidna nauka i praca. Czasem zaś erekcję z tą ejakulacją Wisłocka czy Starowicz w grobie się przewraca. Nasza seksualność jest jak brudne morze, to groźna mieszanka wstydu, lęku, mitu. Niechaj edukacja nam wiarę wspomoże, a wtedy każdy Polak aż krzyknie z zachwytu. Nasz język też nie zmienił się wcale tak wiele. Często o seksie mówimy przesadnie, wulgarnie, albo bardzo ogólnie jak księża w kościele, gdy czasem jest potrzeba mocniej, niemoralnie. Brakuje nam języka i takiego chcemy Dla człowieka młodego albo z dłuższym stażem, bo rozmawiać o seksie prosto nie umiemy ze swoim partnerem, dzieckiem czy lekarzem. Dzieci, które niedawno nam się urodziły, uczą się o związkach z czatów, aplikacji. Technologie im szybki kontakt ułatwiły, ale utrudniają budowę relacji. Nasza seksualność jest jak brudne morze, to groźna mieszanka wstydu, lęku, mitu. Niechaj edukacja nam wiarę wspomoże, a wtedy każdy Polak aż krzyknie z zachwytu. Z jednej strony powszechna w sieci pornografia i erotyzm w reklamie, muzyce się zbiera. Z drugiej mniej intymności, rozmów się przytrafia, kontaktu z ciałem własnym lub swego partnera. Seks stał się łatwo dostępny w ustroju, ale bardzo spłycony, już pod nie szoruje. Wymaga obecności, uwagi, spokoju, tego wszystkiego, czego często dziś brakuje. Wciąż dzieci uczą tylko w ramach edukacji o układzie rozrodczym. Ciężko w to uwierzyć. Traktujemy ciało jak maszynę, w tym jest trochę racji, a nie źródło głębokich potrzeb oraz przeżyć. Nasza seksualność jest jak brudne morze, to groźna mieszanka wstydu, lęku, mitu. Niechaj edukacja nam wiarę wspomoże, a wtedy każdy Polak aż krzyknie z zachwytu. W czasach pornografii wszechobecnej, licznej, nadal strach by wspomnieć coś o masturbacji. Nie ma w szkole czy żadnej debacie publicznej pochwały przyjemności erotycznej w akcji. Ludzie czują poważny dysonans przed sobą, bo wstyd nie wypada i szalony nietakt. Choć z drugiej strony to wszyscy to robią i świadomość, że chyba coś jest ze mną nie tak. Mnóstwo błędnych, co gorsza i szkodliwych mitów, a prawda się dokładnie odwrotna okaże. Masturbacja to jeden z tych zdrowych nawyków życia erotycznego solo lub też nawet w parze. Nasza seksualność jest jak brudne morze, to groźna mieszanka wstydu, lęku, mitu. Niechaj edukacja nam wiarę wspomoże, a wtedy każdy Polak aż krzyknie z zachwytu. Mów o seksie poważnie, odważnie to w cenie, bez wstydu, bez histerii, bez sensacyjności. Zrozum, że to nie grzech wcale, ani zagrożenie, to tylko naturalna część życia ludzkości. Dużo musiało się zmienić, by się nic nie zmieniło. Dzięki za wysłuchanie, jest nam bardzo miło.